Równonoc wiosenna, pradawne święto rozpoczęcia astronomicznej wiosny. Od 2012 roku przypada na 20 marca. Zwiastuje pierwsze pączki na drzewach, narcyzy na rabatach i No co? sezon na pisanki. Pierwsza pełnia księżyca po równonocy wiosennej wyznacza czas na nią. Pisanka, kraszanka, jajka malowane. Jedno czy wielokolorowa, malowana, skrobana, pokrywana woskiem. Ta królowa wielkanocnych ozdób ma zadziwiająco długą tradycję. Delikatna, krucha skorupka ma małe szanse na przetrwanie przez wieki, dlatego o wiele łatwiej odnaleźć jaja wyrabiane z wapienia czy gliny. Taką pisankę grzechotkę sprzed 1000 lat odnaleziono na jednej z wysp na Pojezierzu Myśliborskim w zachodniopomorskiem. Pisanka jest pusta w środku, ale wewnątrz znajduje się grudka lub grudki gliny, które do dziś grzechoczą po potrząśnięciu. Bardziej typowe dla nas pisanki pochodzą z X wieku, z Ostrówka na Śląsku. Wiemy na pewno, że wzór był pisany roztopionym woskiem. Była kładziona do barwnika, gdzie uzyskała brunatno-czerwony kolor. Najprawdopodobniej, tak jak dziś, moczono ją w łupinie cebuli lub ochry. I nie była wyjątkiem. Inną pisankę grzechotkę, datowaną na 900 lat, odnaleziono we wsi Prochorce na Ukrainie. Takie pisanki grzechotki są odnajdywane od Skandynawii po Ukrainę, a tradycja ich wyrobu sięga na tym terenie tysiącleci. Już kultura pucharów lejkowatych, zwana trypolską, która istniała w Europie Środkowej od 4,5 tysiąca do 3,5 tysięcy lat przed naszą erą, tworzyła pisanki grzechotki z właśnie takimi pięknymi i skomplikowanymi wzorami. Podobnie wyglądające artefakty tworzyła i składała w grobach późniejsza ludność kultury łużyckiej. Jak zatem stara jest to tradycja? Ta piękna, zdobiona czerwienią i bielą pisanka pochodzi z Puig de Molins na Ibizie, liczącej 3000 lat nekropolii punicko-fenickiej. Pisanki znane były w starożytnej Mezopotamii. To strusie jajo pochodzi z grobu na cmentarzu królewskim w Ur z okresu około 2600–2400 przed naszą erą. Z Egiptu z około 2000 roku przed naszą erą pochodzi również strusie jajo. Egipcjanie dekorowali jajka, które jedli i dawali w prezencie bogom podczas starożytnych świąt wiosennych, jak wciąż obchodzony egipski Szam el-Nesim. Magiczne stworzenia jak sfinksy czy jednorożce możemy znaleźć na innej fenickiej pisance, datowanej na około VI wiek przed naszą erą. Pierwotnie miała ustnik i podpórkę, tworząc naczynie do picia. Grecy również umieszczali w grobach zdobione jaja strusie lub ich przedstawienia w złocie, srebrze lub glinie. Te, datowane na początek V wieku przed naszą erą, są zdecydowanie najmniej niegrzeczne, jakie mogę tu przedstawić. 5 strusich jaj ozdobionych zwierzętami, kwiatami, geometrycznymi wzorami, żołnierzami i rydwanami odnaleziono w etruskim grobowcu w Vulci na terenie Włoch datowanym na IV wiek przed naszą erą. To jajo z Hiszpanii pochodzi z około 300 roku przed naszą erą. Skąd się wzięła ta tradycja? Jajko jest jednym z najlepszych tworów natury. Znajdują się w nim wszystkie niezbędne substancje do stworzenia i utrzymania życia. Ale bez kur hodowlanych nie byłyby dostępne przez cały rok. To wiosna jest początkiem ptasich lęgów. To ich podbieranie dawało źródło doskonałego pożywienia na wiosennym przednówku. Ale skąd wiadomo, że można już ptakom podbierać jaja?
Pierwszą obserwacją było skojarzenie lęgów dzikiego ptactwa, którego jaja najbardziej nadawały się do jedzenia, z terminem równonocy wiosennej. Ale każdego roku ten termin odrobinę się różni. Z pomocą przyszła obserwacja księżyca. Okazuje się, że księżyc mierzalnie wpływa nie tylko na pływy morskie, ale także na wzrost roślin, wędrówkę zwierząt, połowy ryb czy lęgi dzikich ptaków. Dlatego właśnie pierwsza pełnia po równonocy jest momentem przygotowywania pisanek. Po co je przygotowywać? Przepiórka składa nawet 30 jaj w jednym lęgu, ale by to zrobiła, trzeba jej zabrać część jaj, zostawiając na przykład 8 sztuk. Możemy zabrać wszystkie, ale wówczas trzeba jej podłożyć sztuczne jaja. Większość jaj dzikiego ptactwa nie jest biała. Kos, pleszka i drozd śpiewak składają jaja niebieskie. Plamki, kreski czy kropeczki, różne kolory i odcienie mają za zadanie skrywać jaja wśród kamyczków, patyczków, ziemi czy trawy. Ich maskujące ubarwienie jest ochroną przed drapieżnikami. Dlatego, aby samiczka ptaka nie odrzuciła jajka, pierwotnie zdobiono je tak, aby przypominały naturalne wzory. I to właśnie jest źródło tworzenia pisanek. Pierwotnie wykonywanych właśnie z różnych materiałów, jak wapień czy glina lub wypełnionych wydmuszek. I aby nie pomylić się i ponownie nie podebrać z powrotem fałszywych jaj, zdobiono je. Dodatkowo na koniec lęgu można było wyjąć podróbki, tak aby ptak mógł dochować się odpowiedniej liczby potomstwa. Jednak na tym nie poprzestano. Jajo jest cennym pożywieniem. Zatem naturalnym jest życzenie sobie ich dużej ilości i znakomitego smaku. Więc jeśli pokryjemy je symbolami, które mają przynosić ich dobrobyt i zdrowie, przynosi to bardzo pozytywne psychologiczne nawyki, wzorce myślowe, wartości i zachowania. Takie postępowanie nazywamy pozytywną afirmacją. Taka pisanka jest wówczas cennym podarkiem, niczym amulet. Amulet chroniący również przed piorunami, na które sezon właśnie się rozpoczyna. Więc jak stara jest ta tradycja? Skąd pochodzą najstarsze pisanki? Ze środkowej Europy? Ibizy? Mezopotamii? A może Egiptu? Skorupy jaj są niezwykle trudne do przechowywania i potrzebują specjalnych warunków, aby przetrwać. I takie warunki czasem się zdarzają. Ponad 270 fragmentów grawerowanego jaja strusiego zebrali archeolodzy podczas wykopalisk w Deeple Clove Rock Shelter w południowej Afryce. Stanowisko ma około 60 000 lat.